Niniejszy film ma charakter edukacyjny. Jego celem nie jest propagowanie żadnych ustrojów totalitarnych, ani ideologii związanych z takimi systemami politycznymi. Głównym zadaniem filmu jest profesjonalne ukazanie biografii człowieka, który jako jednostka został uwikłany w zbrodniczy system, czego efektem było cierpienie i śmierć niewinnych ludzi. Gdy pokazywano świadkom fotografię, nikt nie miał wątpliwości, że znajduje się na niej jedna z najbardziej makabrycznych postaci, z jaką przyszło im się zetknąć. Erich Mühswelt, szef krematoriów na Majdanku i w Oświęcimiu, nie tylko znęcał się nad więźniami, ale również mordował ich za najmniejsze wykroczenie. Z kolei uzyskane drogą kremacji ciepło wykorzystywał do podgrzania wody w wannie, która znajdowała się obok pieców Majdanka. Jak wyglądała historia SS-mana, którego samo spojrzenie wywołuje lęk i niepokój? Zapraszamy na kolejny film z okupowanego Lublina. Mecenasem dzisiejszego odcinka jest pan Adrian Flor. Było rzeczą ogólnie znaną wśród więźniów, iż Mühswelt jest sadystą i że morduje ludzi osobiście przy okazji palenia zwłok. Opowiadano, iż Mühswelt zabawiał się, wrzucając osobiście do gazu małe dzieci, w większości pochodzenia żydowskiego. Od marca 1943 roku do chwili wyjazdu pracowałem w warsztacie samochodowym Farbreischaft, dokąd Mühswelt często przyjeżdżał motocyklem, a pracujący więźniowie dokonywali reparacji. Przy okazji reparacji kopnął mnie i dlatego dobrze go zapamiętałem. Takich relacji na temat Ericha Mühswelta, jego zbrodni oraz roli, jaką pełnił w obozach koncentracyjnych, jest naprawdę bardzo dużo. Wszyscy świadkowie dobitnie podkreślali, że był to zbrodniarz niepośredni, który, i mówię to z całą odpowiedzialnością za wypowiadane słowa, jawi się jako jeden z największych psychopatów w historii II wojny światowej. Ten urodzony 18 lutego 1913 roku w Neubrück w Brandenburgii mężczyzna przez wiele lat nie potrafił znaleźć stałego zatrudnienia. W 1927 roku ukończył 8 klas szkoły ludowej. 3 lata później zdobył zawód piekarza, a w 1932 roku podjął się pracy na roli, którą rzucił rok później na rzecz pracy marynarza. Przez kolejne lata pełnił jeszcze inne funkcje, by wreszcie w 1938 roku zatrudnić się jako palacz w Technicznej Szkole Wojskowej w Berlinie. Równolegle, na fali sukcesów ruchu narodowo-socjalistycznego, postanowił wstąpić do partii Hitlera oraz przyłączyć się do bojówek Sturmabteilung. 15 stycznia 1940 roku wstąpił w szeregi SS i został oddelegowany do pracy w obozie Auschwitz. Przed przybyciem do Oświęcimia przyszedł jeszcze specjalne szkolenie w obozie Sachsenhausen, by następnie już w Auschwitz, do którego przybył 15 sierpnia, podjąć pracę wydawacza czystej bielizny oraz ubrań innym SS-manom. Ostatecznie stał się kierownikiem komand wieśniarskich, a następnie kierownikiem bloku. 15 listopada 1941 roku w stopniu Unterscharführera oddelegowano go do Majdanka, gdzie objął funkcję kierownika komanda, a przy tym dość szybko zachorował na tyfus, co samo w sobie obrazuje, jak fatalne warunki panowały w tym obozie. Mühswelt został wysłany do szpitala w Lublinie, który opuścił pod koniec marca 1942 roku, by powrócić na Majdanek i ponownie objąć funkcję kierownika bloku 20 na tzw. polu pierwszym. Nie minęło jednak dużo czasu, aby przełożeni wyznaczyli dla Mühswelta nową, niezwykle ponurą funkcję – szefa krematorium, które uruchomiono w czerwcu 1942 roku. Możemy oczywiście doszukiwać się pewnych analogii między jego przedwojenną pracą czy to piekarza, czy palacza. Nawet jeśli jest to zbieg okoliczności, to jak najbardziej makabryczny, co tylko pokazuje, jakim piekłem był Majdanek. Czyli obóz, który zasługuje na specjalną uwagę zarówno w kontekście systemu niemieckich obozów, jak i ogólnego planu wymordowania przeciwników politycznych, Żydów, Polaków czy jeńców radzieckich, dla których zresztą teoretycznie stworzono to miejsce. Ze względu na zróżnicowany charakter więźniów, Majdanek od samego początku swojego istnienia pełnił rozmaite funkcje. Z jednej strony był obozem morderczej pracy, a wreszcie obozem koncentracyjnym. Dla wielu więźniów okazał się on również miejscem kaźni, przez co możemy określić go mianem obozu zagłady. Fatalne warunki panujące w obozie,
i tym samym wysoka śmiertelność na Majdanku spowodowały, że władze tego obozu stanęły przed trudnym zadaniem pozbycia się coraz większej ilości zwłok. Pierwsze krematorium powstało w 1942 roku i było usytuowane między pierwszym a drugim polem. Drugie, większe i szczególnie mocno związane z Mooseveltem, wybudowano w 1943 roku i zlokalizowano na obrzeżach obozu za tzw. polem piątym. Do momentu powstania pierwszego krematorium wszystkie zwłoki były palone na tzw. otwartym powietrzu, w czym udział od samego początku swojego pobytu brał zarówno Erich Moosevelt, jak i również pełniący funkcję jego zastępcy SS-Unterscharführer Robert Seitz. Ta prymitywna forma kremacji była jednak dość czasochłonna, a przede wszystkim zwracała zbyt dużą uwagę postronnych. W związku z powyższym postanowiono ukrócić ten proceder, a latem 1942 roku rozpoczęto budowę pierwszego krematorium, do którego przywieziono z Sachsenhausen piece wyprodukowane przez berlińską firmę Cori. Wspomniane przedsiębiorstwo było zresztą zaangażowane w tworzenie pieców również dla innych obozów, takich jak Bergen-Belsen, Dachau, Flossenburg, Ebensee czy Gross-Rosen. Firma Cori bez przeszkód funkcjonowała również po wojnie, zajmując się systemami ciepłowniczymi, ogrzewaniem czy wentylacją. Spółka została rozwiązana dopiero w 2012 roku. Jak wspominał sam Moosevelt, w procesie sądowym owo pierwsze krematorium wybudowane w 1942 roku składało się z 2 pieców żelaznych, wykładanych wewnątrz cegłą szamotową. Każdy piec był samodzielny, miał własny komin i był opalany ropą. Obsługa takiego urządzenia wymagała oczywiście specjalnego przeszkolenia. Moosevelt odbył je pod opieką Hauptscharführera Alfreda Kleina, czyli szefa krematorium w obozie Sachsenhausen. Po szkoleniu, które trwało około tygodnia, Erich Moosevelt został 1 września 1942 roku awansowany do stopnia Scharführera. Funkcjonowanie pierwszego krematorium trwało do marca 1943 roku. W tym czasie Moosevelt, wedle jego własnej relacji, skremował około 5000 zwłok. Wyłączenie tego krematorium wynikało z faktu, że znajdujące się w nim piecyki firmy Cori były zasilane ropą, która wraz z kolejnymi miesiącami wojny stawała się dla wojsk niemieckich coraz bardziej deficytowym towarem. Komando Roosevelta musiało wrócić więc do tradycyjnych form spalania zwłok, które prowadzono przede wszystkim na terenie Lasu Krępieckiego. Jeśli wierzyć relacjom i zeznaniom samego Ericha Roosevelta, na tym terenie od listopada do stycznia 1943 roku spalono około 2000 zwłok. Dla Rzeszy był to nie lada problem. Plan wymordowania 11 milionów europejskich Żydów trwał od dłuższego czasu, a zwłok przybywało. W tym celu szukano nowych rozwiązań i rozpoczęto kolejne szkolenia. Na jedno z takich szkoleń Roosevelt udał się 19 lutego 1943 roku, tym razem do obozu Auschwitz-Birkenau. Do Auschwitz, na polecenie nowego komendanta Majdanka, Florstedta, Erich Moosevelt pojechał wspólnie z Antonem Endresem, sanitariuszem i przyszłym szefem komór gazowych. Komendant Auschwitz, Rudolf Höss, przydzielił im jako instruktora Schutzhaftlagerführera Hansa Aumeiera, który przedstawił sposoby kremacji w obozie. Na Majdanek Moosevelt wrócił prawdopodobnie po kilku dniach, by od razu wdrożyć nowatorskie formy spalania zwłok. Jak sam wspominał: początkowo wykopałem dół, ponieważ jednak spalanie w nim nie odbywało się dość sprawnie, przeto skonstruowałem sam urządzenie do spalania zwłok. Na kamieniach umieściłem dość wysoko stare podwozia z samochodów ciężarowych. Na podwoziach tych układano zwłoki, które oblewano następnie metanolem. Pod podwozia kładziono drzewo i podpalano je. Jednorazowo spalano w ten sposób około 100 zwłok. Po spaleniu takiego ładunku popiół tłuczono na mąkę i wsypywano do dołu, z którego wydobyto zwłoki do spalenia. Pracując w ten sposób spaliłem do końca października 1943 roku wszystkie zwłoki pogrzebane w lesie oraz zwłoki pogrzebane na gruntach za 5. polem w obozie. Zaznaczam, że z każdych świeżych zwłok wyrywano złote zęby. W owym lesie komendy Roosevelta przeprowadziło kremację około 6000 zwłok. Pozostałe 3000 spalono na terenie obozu na Majdanku. Dokonania Ericha Roosevelta nie pozostały niezauważone. Tak też 1 czerwca 1943 roku za swoje poświęcenie, za swoją pracę został on awansowany do stopnia Oberscharführera przez ówczesnego komendanta obozu na Majdanku, Hermana Florstedta. Kolejnym zadaniem, które powierzono Rooseveltowi na Majdanku i które jest związane z jednym z najbardziej tragicznych dni w historii obozu, zwanym przez więźniów Krwawą Środą,
było uporanie się ze zwłokami tzw. akcji Erntefest, w ramach której Niemcy w ciągu kilku godzin zamordowali na terenie obozu aż 18 000 osób. Akcja w Lublinie rozpoczęła się nad ranem 3 listopada. Więźniów popędzono przez pole Piąte, następnie przepędzono ich przez budynek, w którym musieli się rozebrać, a następnie poprzez przecięte druty kolczaste wyprowadzono ich na otwartą przestrzeń. Tam znajdowały się już wykopane pod koniec października doły, długie na 100 metrów, głębokie na 3 metry. Ofiary wpędzano do rowów lub rozstrzeliwano w taki sposób, aby do nich spadały. Kolejne grupy zmuszano zaś do położenia się na ciałach wcześniej zamordowanych osób. Owe dożynki, bowiem tak należy tłumaczyć kryptonim akcji, pochłonęły życie blisko 42 000 osób. Poza Lublinem Niemcy przeprowadzili taką akcję w obozach w Poniatowej i w Trawnikach. To wszystko powoduje, że mamy do czynienia z największą ludobójczą jednorazową operacją podczas II wojny światowej, która przewyższa swoją skalą tak dobrze znane miejsca, tak dobrze znane masakry, jak te przeprowadzone w Babim Jarze czy w Odessie. Trupów było mnóstwo, lecz nie mogły one tam pozostać. Ślady zbrodni należało sprawnie usunąć, do czego wyznaczono oczywiście Műsvelta, który kremację blisko 18 000 zwłok zakończył przed Bożym Narodzeniem 1943 roku. We wrześniu 1943 roku rozpoczęto budowę nowego krematorium położonego za polem Piątym. Budynek krematorium murowany był z cegły do wysokości około metra. Górna część budynku była drewniana, wspominał Műsvelt podczas przesłuchania 16 sierpnia 1947 roku. W budynku zlokalizowano m.in. halę zwłok, pokój sekcyjny oraz magazyn koksu, bowiem to właśnie tym surowcem były zasilane piecyki firmy Corrie z Berlina. Instalacja miała być poprowadzona w taki sposób, aby podgrzewać wodę w obozie, czego nie zdołano osiągnąć. Jedna z linii biegła jednak do znajdującej się w budynku krematorium łazienki, gdzie znajdowała się wanna, którą widzicie Państwo na ekranie. Podobno Műsvelt nakazywał podgrzewać w niej wodę podczas swoich kąpieli. Zwłok spalano tutaj jednak niewiele. Sam Műsvelt wspominał, że spalił ich zaledwie 100, choć jest to liczba, z którą można polemizować. I znowu, w zgodzie z relacją zbrodniarza, pieców używał on jedynie do maja, kiedy to przeniesiono go do obozu Auschwitz. Głównym powodem przenosin była stopniowa likwidacja obozu na Majdanku. Jego ewakuację zarządzono jeszcze w marcu 1944 roku, a ostateczna likwidacja KL Lublin nastąpiła 22 lipca 1944 roku wraz z odejściem ostatniego transportu do Auschwitz. Kolejnym, nie mniej ważnym powodem przenosin było m.in. powierzenie Erichowi nowego, niezwykle ważnego zadania. Było nim m.in. zadanie skremowania ponad 400 000 węgierskich Żydów, którzy pojawili się w obozie Auschwitz za sprawą tzw. Sonderaktion Ungarn, która rozpoczęła się pod koniec kwietnia 1944 roku. W wyniku zajęcia Węgier przez wojska Wehrmachtu tamtejsi Żydzi byli stopniowo wysyłani do obozu Auschwitz i tam mordowani. Bardzo cenne świadectwo na temat roli Műsvelta w obozie Auschwitz pozostawił Miklos Nyszly, węgierski Żyd, więzień obozu, a zarazem asystent doktora Józefa Mengele, który docenił medyczne wykształcenie Węgra, a ten pozostawił po sobie interesujące wspomnienia. Zapamiętał on, że Műsvelt był nie tylko odpowiedzialny za funkcjonowanie krematoriów, ale również za wykonywanie egzekucji. Jednorazowo potrafił zabić nawet 80 osób. Te egzekucje rozstrajały samego Ericha Műsvelta, który pewnego dnia po takich właśnie egzekucjach postanowił udać się na wizytę do Miklosza. Węgier zbadał Niemca i stwierdził, że wszystko jest w normie. Jedynie wykonane przed chwilą egzekucje mogły zachwiać stanem Ericha. Na te słowa szef krematorium poderwał się i krzyknął: „Pańska diagnoza jest mylna. Dla mnie obojętne, czy zastrzelę 80 czy 1000 ludzi. Tym się wcale nie denerwuję”, po czym opuścił pokój. Jakkolwiek absurdalnie by to nie brzmiało w stosunku do tych wszystkich faktów, które dzisiaj Państwu przekazaliśmy, nawet takiego człowieka jak Erich Műsvelt dopadały wyrzuty sumienia. I te właśnie wyrzuty sumienia, ta cała skala wykonywanych egzekucji prawdopodobnie pchały go w objęcia nałogu. Pod koniec służby w obozie Műsvelt często zamykał się w pokoju i pił na umór. Na pewno widział, jaki los spotyka tych, którzy wiedzieli o skali niemieckich zbrodni, o eksperymentach doktora Mengele, o całej machinie śmierci. Najczęściej spotykała ich śmierć. Czy to samo nie mogłoby spotkać Műsvelta, gdy ten przestanie być potrzebny?
Z dużym prawdopodobieństwem poza wyrzutami sumienia, Erich Schmüswelt po prostu się bał tego, że zostanie zabity. Pewnego dnia wtargnął na kolację więźniów lekarzy i krzyknął: „Dobry wieczór, chłopcy, wy wszyscy wkrótce zdechniecie, ale potem przyjdzie kolej na nas”. Ponadto Muzzwelt osobiście poniósł straty związane z wojną. W bombardowaniu zginęła jego żona, a na froncie wschodnim poległ jego syn. To oczywiście niczego nie usprawiedliwia, ale w pewnym stopniu pozwala zrozumieć spiralę zbrodni, w której funkcjonował szef krematorium. Niezależnie od osobistych problemów, Muzzwelt ze swoich zadań w obozie Auschwitz-Birkenau wywiązał się wzorowo, za co został odznaczony wojennym krzyżem zasługi II klasy. Pobyt w Oświęcimiu zakończył się w połowie sierpnia 1944 roku, kiedy to Ericha Muzzwelta powołano do wojska i wysłano na front. 5 stycznia odniósł rany. 15 marca zwolniono go z dalszej służby i oddelegowano do obozu we Flossenburgu, gdzie zasilił tamtejszą załogę. Wojna powoli dobiegała końca i coraz bardziej realna stawała się wizja poniesienia konsekwencji za swoje zbrodnie. Służba we Flossenburgu trwała do końca kwietnia, a 3 maja 1945 roku Muzzwelt został aresztowany przez Amerykanów, którzy 23 stycznia 1947 roku skazali go na dożywocie. Erich Muzzwelt nie odbył jednak kary w amerykańskim więzieniu, bowiem Amerykanie postanowili go przekazać stronie polskiej, co uczyniono w 1947 roku. 24 listopada 1947 roku w gmachu Krakowskiego Muzeum Narodowego przy Alei Mickiewicza rozpoczął się pierwszy proces oświęcimski, w którym przed obliczem Najwyższego Trybunału Narodowego postawiono 40 członków dawnej załogi obozu. Ogólna liczba zbrodniarzy z Auschwitz, którzy zostali wydani stronie polskiej przez Amerykanów, przekraczała 600 osób. Takiej liczby nie dało się osądzić jednocześnie, w związku z czym Trybunał wybrał tych, którzy zhańbili się największymi zbrodniami. Pośród wybranych znajdował się Arthur Liebehenschel, Maria Mandl czy Max Grabner. Nie mogło również zabraknąć szefa krematoriów obozowych, czyli Ericha Muzzwelta. Zbrodniarz, podobnie jak wielu innych, został przesłuchany przez niewątpliwy autorytet i wybitnego specjalistę, mianowicie prokuratora Jana Zena, który biegle znał język niemiecki i potrafił stworzyć takie warunki do przesłuchiwania, by przesłuchiwani chętnie mówili o tym, jakie popełnili zbrodnie. W świetle tych wszystkich relacji na bardzo dużą uwagę zasługuje zeznanie Ericha Muzzwelta. Jak podkreśla Anna Żmijewska-Wiśniewska, która poddała protokoły przesłuchań Muzzwelta profesjonalnej krytyce źródłowej, relacje są raczej wiarygodne, choć oczywiście szef krematorium starał się umniejszać swoją rolę w zbrodniach. Czasami kłamliwie podkreśla, że powierzone mu obowiązki były dla niego ciężarem i nie miał ochoty ich wykonywać, albo mówił o tym, że na Majdanku gazowano jedynie Żydów, co było nieprawdą. Mimo tych błędów ogólny charakter zeznań jest niezwykle cenny i odpowiada większości faktów, co pozwoliło Zenowi przygotować odpowiednią dokumentację dla Najwyższego Trybunału Narodowego. W świetle zgromadzonego materiału dowodowego, relacji świadków, którzy doświadczyli piekła obozów koncentracyjnych, w których pracował Erich Muzzwelt, i wreszcie zeznań samego Ericha Muzzwelta, Najwyższy Trybunał Narodowy dowiódł, że jest on winny wielu zbrodni, w tym między innymi mordowania więźniów, szykanowaniu ich, gwałtów, znęcania się nad więźniami, topienia, wieszania i uszkadzania ich ciał oraz wielu innych czynów. Ponadto podkreślono, że Muzzwelt jest człowiekiem, któremu najelementarniejsze pojęcia etyki są zupełnie obce. Do zarzucanych mu win Muzzwelt nie przyznał się. Potwierdził tylko, że czasem uderzył więźnia. 22 grudnia Erich Muzzwelt, szef krematoriów na Majdanku i w Oświęcimiu, został skazany na karę śmierci przez powieszenie. Wyrok wykonano 24 stycznia 1948 roku na dziedzińcu więzienia przy ulicy Montelupi w Krakowie. Można powiedzieć, że w przypadku Ericha Muzzwelta sprawiedliwości stała się zadość. Jednakże musimy też pamiętać, że Erich Muzzwelt jest idealnym wprost przykładem człowieka, jednostki, która poddana zbrodniczej ideologii jest w stanie wykonać każdy, nawet najbardziej makabryczny rozkaz. Niestety historia takich osób jak Erich Muzzwelt staje się coraz bardziej aktualna. I z tą ponurą, choć bardzo głęboką refleksją pragnę Państwa dzisiaj pozostawić. A póki co bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.
W dzisiejszym odcinku pragniemy serdecznie pozdrowić panie Annę Unruk-Cichoń, Ewę Ogrodnik, Małgorzatę Gos, Urszulę Babiuch, Ewę Pielichowską oraz Justynę Stopińską. Ponadto pragniemy serdecznie pozdrowić panów Piotra Borkiewicza, Radosława Kuśmierza, Damiana Dziedzica, Tomasza Sadurskiego, Piotra Sadorskiego, Kamila Kubowa, Huberta Kędziorka, Dariusza Stelmaczonka, Adriana Flora, Piotra Kośmidera, użytkownika Dźwiedziu, Huberta Walasa i kanał Good Times Bad Times, Pawła Łabno oraz Rudolfa Miczkę. Ty również możesz mieć wpływ na tworzone przez nas materiały. Dołącz do nas już dziś na platformie Patronite. Zachęcamy do obserwowania naszych pozostałych mediów społecznościowych, na których znajdziecie wiele dodatkowych treści, ciekawostek, zapowiedzi odcinków i materiałów zza kulis.